W sobotę rozpoczął się handel obligacjami amerykańskimi 24/7 za pomocą technologii blockchain. Co mówię? Kryptodolar. Wszystko dowód na to, co mówię od lat. Doszło do transakcji repo, czyli umowy takiej, że ktoś daje swoje obligacje, za to dostaje cash i ma obowiązek odkupu tych obligacji. I ta transakcja została dokonana za pomocą Canton Network, za pomocą TradeWeb, który umożliwił standardowym amerykańskim obligacjom do transakcji poza godzinami otwartego rynku. To jak to się stało? No bo ten cały TradeWeb i Canton Network jest na blockchainie. Zrobili stokenizowane obligacje, które przehandlowali w sobotę. Obligacje zaczęły się handlować w sobotę. Te amerykańskie. Jeżeli stany na taki numer pozwalają, a jeszcze to wszystko przechodzi przez DTCC, czyli największą agencję clearingową Stanów Zjednoczonych, gdzie większość giełd się rozlicza, to mamy przepis na to, że, moi drodzy Państwo, podmieniono system rozliczeniowy w Stanach Zjednoczonych dla instrumentów tradycyjnych finansowych. Na jaki system? Blockchainowy. Więc jak teraz ktoś będzie mówił, że krypto to nie, albo krypto to jakaś tam technologia tego, to proszę bardzo, podwaliny świata finansowego, czyli dług, nie akcje. Dług jest większy, dużo więcej jest długu niż wartości wszystkich razem akcji wziętych. Co polecam lekcję na kursie, gdzie jest ten Visual Capitalist, gdzie pokazujemy rozmiar tam światowego pieniądza, w kursie jest i tam to pokazujemy, jak dług jest duży. No właśnie, kto takie coś pozwala? Chodzi o te stable, system rozliczenia. Chodzi o to, żeby mieć nową podstawę do wartości dolara. Dlatego jest im Bitcoin potrzebny. Nie po to, że Bitcoin jest taki kochany i wszystko, ale oni na tym budują całą tą technologię. Żeby powiedzieć, musicie używać dolara, mamy najnowszą technologię, nie macie wyjścia. Po prostu, to jest cały sekret. My to żeśmy już od 2 lat zauważyli, co oni robią. Jasne, że ja tego nie wiem, bo tam nikt mi nie powiedział w Stanach u władzy, tylko że mając te wszystkie narzędzia analityczne i dużą wiedzę i robiąc to 18 lat, no wtedy 16, 2 lata temu, po prostu żeśmy to rozkodowali. Po prostu. Sherlock Holmes polskich, przepraszam, amerykańskich rynków tutaj się zadział. I koniec, no nie ma innej wytłumaczenia, dlatego to wszystko idzie, dlatego tak bezpiecznie możemy podchodzić do inwestowania w Bitcoina. I te wszystkie tam gadania o korekcie, dzisiaj, przepraszam, że znowu gada, no bo takie są dane, muszę uczciwie, to są tylko takie gadanie, no żeby ostrzec przed ewentualnym ruchem, ale to nic się nie trzeba robić. Można kupować, no nie? No chyba, że za nowe środki, no zawsze lepiej taniej kupić niż drożej, no tylko o to chodzi. Ale z punktu widzenia końcówki roku, przyszłego roku, to wszystko przychodzi na blockchaina. I co? Cyfrowe tokeny przez DTCC. I użyli prawdziwych amerykańskich obligacji, tych papierów rządowych, żeby pożyczyć USDC, nie dolary. To jest hardcore. Transakcja repo zrobiona została za USDC. To już jest w ogóle rozwałka głowy. I teraz nie powiedzmy, że właśnie nie mamy stablecoinów jako ważnych. No tutaj pan Adam napisał Komuna 2.0 i nie ma innej drogi. No trochę tak, nie? Pan Filip napisał Cartoon Network, aż mi się całe dzieciństwo przypomniało. To jest Canton Network. Pizza Day 2.0, no. To jest Pizza Day, to jest Steak Day. To jest Steak Day. Pizza Day to jest dla ulicy. To jest Steak Day. Mamy steak dinner in fancy restaurant. Po prostu. . 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
za pieniądze państwowe. Płacimy kartą kredytową rządowej agencji. Znaczy USDC niby ale pożyczka jest w USDC pod zastaw obligacji, transakcja repo. Czyli, że trzeba to odkupić, tak? Bo to nie pożyczka, tylko... Znaczy, no dobra, pożyczka, no bo repo jest formą pożyczki ukrytej, ale... Stablecoin wyemitowany przez Circle. A co Circle zrobiło? Jeszcze mamy newsy o Circle oczywiście. Też na dzisiaj. Jakiś dziwny mam tu wykres. Bo ten kąt... No, dobra. Niby tu spadło. Tylko, że się otworzyło po jakiej cenie. Tak? Jakiś brzydki mam ten wykres. Bo ja pracuję trochę na inaczej ustawionym ekranie i tu mi tak dziwnie rysuje w tej skali. Oczywiście wolumen dzisiaj był większy. Ale pokażemy inne rzeczy jeszcze o Circle. I według pana Wuvala Roza, dyrektora zarządzającego Digital Assets, i Dona Wilsona, DRV Fundera, założyciela i właśnie dyrektora zarządzającego, ten ruch jest kolejnym krokiem w kierunku tego, żeby 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu obligacje skarbowe były handlowane i żeby w pełni zbudować most pomiędzy tą różnicą, tak? Czy tą przerwą, tą zapaścią pomiędzy tradycyjnymi rynkami i cyfrowymi finansami. To już nie tylko jest most, tylko podmieniamy układ elektryczny rynków finansowych. Po prostu. A czy beneficjentem czegoś takiego nie będzie ETH? Na nim w dużej mierze chodzą stablecoiny. Panie Jakubie, bardzo słusznie pan prawi. ETH będzie też nie tylko beneficjentem dlatego, tylko że wszystkie instytucje finansowe zaczną na Etherze budować swoje rozwiązania i dojdzie do short squeeze'u, czy w ogóle braków na giełdzie Ethera. Teraz pójdzie wszystko, będzie taki numer jak z Bitcoinem przez ostatni czas. Jak weszły ETF. Po prostu Ether się wreszcie odrodzi po tych wszystkich rzeczach i ludzie wszyscy myślą, bo on tak nie rośnie i tak dalej. Właśnie się dzieją rzeczy, które spowodują, że dopiero jak się jeszcze zacznie dużo opłat transakcyjnych, to co się dzieje w Etherze? Muszę pokazać. No i miały być szybko newsy, nie da rady. Nie wiem, nie odpowiadam ile powiem dzisiaj newsów, po prostu Sound Money. Muszę pokazać tę stronę. Ultrasound Money. Teraz jest wzrost popytu, to żeśmy narzekali. Miał być deflacyjny i dochodzi do wzrostu, podaży. Wzrostu podaży 0,77 rocznie, a miał być deflacyjny, już się tak cieszyliśmy. Potem narzekaliśmy, że jest ofiarą sukcesu. Jak zacznie się budowa rozwiązań instytucji finansowych, to nagle ten wskaźnik pójdzie i zacznie się takie dzikie palenie Ethera i dopiero ludzie sobie przypomną, czym jest Ether. Czy ja mogę się jakoś cofnąć w czasie? Tylko... I zrobimy replaya. Jak podaż spadała. I to może być w większym tempie. I dopiero będą wzrosty. Jak się zaczną opłaty, jak ten burn wskoczy, tak jak było, 30-dniowe było 77, a teraz w ostatnie 5 minut uśrednione 245 000 rocznie Etherów.
i ten supply growth spadnie na ujemny poziom, bo issuance będzie jakieś, ale zaczniemy mieć taki burn, że zaczniemy więcej palić niż jest to issuance. Tak to wygląda. Dobra, wracamy do artykułu. Znaczy jeszcze nawet nie zaczęliśmy, tylko AI-owe podsumowanie, więc teraz artykuł. No i następuje właśnie duża podmianka w systemie właśnie układu elektrycznego tradycyjnych rynków finansowych. Niektóre z największych nazw firm w finansach dokonały transakcji na blockchainie amerykańskimi obligacjami skarbowymi za cyfrowe dolary właśnie w tą sobotę. Transakcja wykonana na Canton Network za pomocą aplikacji TradeWeb pokazuje nam, jaka będzie przyszłość tradingu, kiedy już nigdy nie będzie on ograniczony do standardowych dni tygodnia, co jest trochę też szaleństwem rynków będzie, zacznie się dziać. I Canton, publiczny blockchain zbudowany przez Digital Asset Holdings, który jest narzędziem transakcyjnym, który pozwala standardowym amerykańskim obligacjom dokonywać właśnie tych na przykład umów repo, które dzieją się poza standardowymi godzinami handlu. Te on-chainowe transakcje stanowią most pomiędzy tradycyjnymi aktywami a kryptowalutami, które operują 24 godziny na dobę. Jest to pierwszy raz, kiedy amerykańskie obligacje zostały natywnie wyemitowane na on-chain, tak? Bez użycia żadnego usługi takiej pośrednictwa broker-dealer, który by to pośredniczył w takiej operacji. Powiedział founder DRV, czyli założyciel Don Wilson w wywiadzie. Więc właśnie wchodzimy, że uzyskujemy możliwość posiadania korzyści z handlu 24/7 bez ryzyka zaufanej trzeciej strony. To jest kluczowe zdanie. Czyli do tej pory ktoś coś musiał wyemitować, jakieś RWA, jakieś coś to ktoś musiał przechować, ktoś to mógł zawinąć, to były pseudopochodne na to. A teraz natywnie obligacja jest na blockchainie. Obligacja amerykańska skarbowa jest na blockchainie. To tak jakby Glapiński wyemitował polskie obligacje na blockchainie. Wyobrażają sobie Państwo, co by to było? Przepraszam, że tutaj taki profesora wykorzystuję do tego, ale i po prostu, sorry, handlujemy 24 godziny na dobę. I jeszcze stablecoiny za to dajemy. To jest numer dopiero. Dlaczego dajemy stablecoiny? Bo są natywną walutą do cyfrowego świata, do blockchainów. Dlatego to jest moje... A to już jest zabetonowanie. Jak ja mówię, że stablecoiny są po to, żeby był kryptodolar, jak wchodzą obligacje, co jest prawdziwym pieniądzem, bo ile razy powtarzam, że nie ma żadnej waluty fiducjarnej, rezerwowej świata innej niż dolar, póki nie będzie handlu obligacjami na tym rynku. Tak? Ile razy to powtarzam, że prawdziwy pieniądz to nie jest dolar w banku. Prawdziwy pieniądz to są obligacje albo pieniądz rezerwowy w banku centralnym. I przeważnie większość instytucji nie ma dostępu do prawdziwego pieniądza w banku centralnym, więc co wybiera? Prawdziwy pieniądz, czyli obligacje. I co mówię, że musi być duży rynek finansowy, żeby ludzie te rezerwy, czyli banki centralne obcych krajów, taki polski NBP nie trzyma dolarów w JP Morgan, tylko trzyma w obligacjach skarbowych amerykańskich. To jak one przechodzą na blockchain, to jakie obligacje są na blockchainie? Jaki rynek jeszcze jest najbardziej pożądany, się staje inwestycyjnie? I dolar mówi, wszystko wybudowaliśmy pod to, a żyjemy tam, bo ja mówię, tak, czy tak bardzo to poraziło, bo nic już nie pisze. Dziękuję, Aniu. I pozamiatane. Dolar oficjalnie jest kryptodolarem, a kryptowaluty oficjalnie stały się zabezpieczeniem dolara. Żaden tam
jak to BRICS, te chińskie juany to tam nie czytam nawet komentarza. Chiny nie mają. To ja nie chcę powiedzieć, co mają Chiny, bo ja dealuję z Chinami, jeżeli chodzi o Bitfolda. I jakby z urzędem w Chinach. Ale to się Chiny zdziwią. Więc grupa robocza, która pomogła do dokonania takiej operacji, to jest miks firm tradycyjnych finansów i graczy z cyfrowych przestrzeni. Był tam Bank of America, Citadel Securities, Circle Internet Group, czyli nasze Circle, Cumberland DRV, no czyli to cyfrowe. Bank of America robiła, Citadel. I te transakcje przeniosły standardowe aktywa finansowe, takie jak obligacje skarbowe i przeniosły je natywnie na blockchain. Żeby ta transakcja zadziałała, obligacje musiały być trzymane w takim podmiocie zależnym od DTCC, czyli największa instytucja clearingowa w Stanach Zjednoczonych, i zostały zamienione na cyfrowe tokeny, a potem wykorzystane jako zabezpieczenie do pożyczki USDC, które wyemitowała firma Circle. Transakcja była natychmiastowa, obie strony otrzymały swoje aktywa w tym samym momencie, co pozwoliło uniknąć opóźnień znanych z tradycyjnych rynków finansowych. I teraz kto w świecie cyfrowym, gdzie się maila wysyła, gdzie się robi call online z dowolnym miejscem świata, będzie czekał na rozliczenie w miliardach dolarów dni, jak może mieć to w sekundy? Się pytam. Po co kogoś przekonywać? Ja wiem, że to tak przekonuje, nie? Ale chodzi o to, żeby pokazać skalę, gdzie my jesteśmy. Po prostu muszę to pokazywać. To jest najważniejsze, żebyśmy, bo to jest nasz kierunek tego, co hossy, czegokolwiek. Ile zarobimy pieniędzy, ile to będzie warte. The Depository Trust and Clearing Corporation, or DTCC, gra główną rolę w całym systemie finansowym amerykańskim, bo jest to centralny ośrodek rozliczania transakcji. Jest to hub do rozliczania transakcji dla akcji i produktów stałokuponowych, czyli długu. Czyli większość amerykańskich aktywów przechodzi przez tą organizację. A ta organizacja jest odpowiedzialna za to, że ona już w 2023 roku przejęła startup blockchainowy, który kupiła tam za miliard ileś i zbudowała wszystko na blockchainie już dawno. To było w 2023, kiedyś chyba na raporcie nawet. Do tej pory wykorzystuję ten slajd gdzieś tam w Bitfoldzie z 2023 roku. Minęły 2 lata i oni już zrobili deala za USDC między instytucjami finansowymi. Wiele płynnych aktywów na amerykańskich rynkach jest przechowywanych w DTCC jako właśnie ten miejsce. To jest taki jak krajowy depozyt papierów wartościowych w Polsce. Po prostu dziękuję, do widzenia, pozamiatane. Tak działa system finansowy już amerykański. Największy rynek długu i największy rynek giełdowy. 50% światowych giełd to są Stany Zjednoczone. Tam. Na blockchainie. I te on-chainowe transakcje repo, które właśnie tutaj, te instrumenty były trzymane w DTC, użyły Canton Network jako ledgera, czyli rejestru do rozliczenia tych transakcji.
Inne formy tokenizacji wymagają przeważnie pośredników, gdzie aktywa są trzymane w jakiejś formie, że broker-dealer to trzyma, a potem ten broker-dealer emituje jakieś zobowiązanie, jakieś roszczenie do tego w formie tokena. Czyli, że ja wiszę ci ten papier wartościowy. To bank daje coś takiego, to się nazywa IOU w Stanach, do gotówki na koncie amerykańskim. To broker-dealer daje roszczenie do instrumentu, czyli daje ci tokenowe roszczenie do instrumentu, które trzymam. I to generuje ryzyko. Ale w tej sytuacji, kiedy ma to DTCC, to nie ma tego ryzyka, bo to jest natywnie na blockchainie. Dlatego używa się USDC. Dlatego są te regulacje potrzebne do USDC, czy tam USDT. Że nie może być ryzyka związanymi z tymi stablecoinami. I zaraz stablecoiny staną się bezpieczniejsze niż rachunki bankowe. To jest dopiero numer, bo rachunek bankowy jest ubezpieczony do $250 000 w Stanach Zjednoczonych. A USDC jest wymagane prawnie, żeby przechowywało obligacje i inne papiery wartościowe o większej wartości niż mają wyemitowanych tokenów. Czyli doszliśmy do sytuacji, gdzie stablecoiny są bezpieczniejsze niż pieniądze w banku. Jakby niech to teraz na nas usiądzie trochę. Bank się może zwinąć, no i może ubezpieczenie zadziała. No może będzie too big to fail, nie? JP Morgan, że niby nie upadnie. Ale mamy stablecoina zabezpieczonego w obligacjach, które i tak zaraz będą na blockchainie, więc być może, uwaga, sugeruję, spekuluję, nie wiem, mogę się mylić, wymyślam sobie, a co jeśli będzie można emitować stablecoiny po już stokenizowane obligacje i będziemy mieli rejestr na żywo, że pod to jest obligacja, albo wręcz będziemy mogli sobie wymienić. Jak mi Circle nie da, to pójdziemy do innej rządowej agencji i dostaniemy w zamian stokenizowane obligacje. To jest dopiero numer. Albo idziemy dalej, jak się tak ludzie przyzwyczają i będzie takie coś, to dlaczego ludzie nie będą obligacjami sobie przesyłać tokenów w obligacjach? I tym sposobem Stany Zjednoczone załatwiły sobie temat popyt na obligacje. Proszę bardzo, mamy najlepszy pieniądz świata. Gwarantuje państwo. A idziemy jeszcze dalej. Po co mamy emitować obligacje przez jakieś coś tam? Będziemy od razu na blockchainie emitować i będziemy robić aukcje i będziemy za to brać sobie bitcoiny. Dopiero numer mogą wywalić Stany. To jest gruba akcja. To mamy naprawdę taki przełomowy moment. W sobotę stało się coś, że to już jest stake day. Pizze są dla tych, co nie mają bitcoinów. No chyba, że ktoś lubi. A to jest, od kiedy się to dzieje, no to ja spekuluję teraz, nie? Pan Tomek pisze, dlatego potrzebny jest Bitfold, aby dostęp portfela naszego majątku był bezpieczny. Dokładnie. A ja jeszcze co robię? Interfejs pod ten świat, który powstaje. I teraz sobie proszę wyobrazić, że buduję spółkę, która może obsługiwać każdego klienta jakiejkolwiek instytucji finansowej, czy jakiegokolwiek produktu finansowego i dzięki Bitfoldowi i tego, co robią teraz Stany, nie potrzeba jest brokera. Bitfold staje się najważniejszym bankiem świata wtedy. I każdy ma własny bank w kieszeni. Kolejna grupa straci pracę. O Jezu, ile ludzi straci pracę, to jest masakra. Będą co innego robić. No pozamiatane. Amerykanie rozegrali wszystko.